Chyba jeden z najczęstszych błędów w języku polskim, które słyszę, kiedy obcokrajowcy rozmawiają ze mną, to mylenie miejscownika z biernikiem po przyimkach w, na albo o. Bo tak, oczywiście reguła jest taka, że po tych przyimkach jest miejscownik, ale równie dobrze może być tam biernik. Dzisiaj zajmiemy się tym, kiedy używamy biernika, a kiedy miejscownika po przyimku o. Bardzo szybko przypomnę tylko, że przyimek to jest to krótkie słowo, jak o, wy, z, nad, pod i tak dalej. A jeśli jeszcze mnie nie znasz i jesteś tu po raz pierwszy, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz na Patreonie, gdzie gromadzi się cała nasza polska społeczność, więc koniecznie tam zajrzyj, jeśli chcesz korzystać z dodatkowych materiałów, nie tylko z transkrypcji i ćwiczeń, ale mamy też spotkania online, czasem offline, kiedy jestem w Warszawie. Na tych spotkaniach poruszamy różne tematy, wstawiam właśnie takie specjalne tematy, są pytania i potem na te tematy rozmawiamy. Mamy też spotkania indywidualne, mamy też ekstra podcasty, ekstra filmiki czasem, więc dzieje się bardzo dużo. No i mamy grupę na WhatsAppie, na której na bieżąco piszemy ze sobą, więc jeśli chcesz dołączyć do naszej polskiej społeczności, to bardzo serdecznie Cię tam zapraszam. A ja bardzo dziękuję już teraz tym wszystkim osobom, które tak chętnie do nas tam dołączają ostatnio tak licznie. Jest mi bardzo, bardzo miło, że chcecie wspierać też ten projekt. To co? Zaczynamy naszą szybką lekcję o tym, kiedy używać biernika, a kiedy miejscownika. Wyjaśnijmy to raz na zawsze i nie róbmy więcej tego błędu. Dlaczego zawsze na lekcjach słyszymy najpierw, że o łączy się z miejscownikiem, a dopiero potem gdzieś tam wychodzi w praniu, jak to mówimy po polsku, gdzieś tam wychodzi w życiowych, realnych sytuacjach, że jednak niekoniecznie, że jednak może być tam też biernik. O co chodzi? No więc oczywiście taka jest ta główna, powiedzmy, zasada. To nie jest tak, że tych czasowników z biernikiem będzie mniej, to znaczy, że mniej będzie tych sytuacji, kiedy po przyimku o będzie biernik. Będzie ich też całkiem sporo. Jednak natura tych sytuacji jest troszkę inna. Dla mnie miejscownika po przyimku o używamy, kiedy tam jest jakiś temat. Kiedy mówimy o czymś stabilnym, można powiedzieć. Bo miejscownika zawsze używamy w takim stabilnym kontekście. To znaczy, kiedy mówimy jestem na, to mówimy miejscownik. Jestem na koncercie. Ale już idę na koncert, biernik. Kiedy coś jest ruchome, kiedy to nie jest takie stabilne, mamy jakiś kierunek do jakiegoś miejsca, no to wtedy mamy biernik albo dopełniacz oczywiście, jeśli jest tam przyimek do. Lecę do Warszawy. A jestem w Warszawie, jestem na plaży, jestem na koncercie. Tu i teraz jestem, nie ruszam się stąd i używam miejscownika. Dla mnie podobnie jest też w przypadku innych czasowników. Kiedy mówimy o z miejscownikiem, to jest to w sytuacji takich czasowników, jak na przykład myśleć o. O czym myślisz? Myślę o moim kolejnym urlopie. Nie wiem, gdzie pojechać. Albo o czym z nią rozmawiałaś, kiedy widziałyście się ostatni raz? A no wiesz, rozmawiałyśmy o wszystkim, bo tak dawno się nie widziałyśmy. Więc wszędzie tam, gdzie jest jakiś stabilny temat. Myślę o miejscownik. Sądzę o miejscownik. Więc jakaś stabilna opinia, temat opinii. Rozmawiam, dyskutuję, debatuję o czymś. Czytam o czymś. Oglądam film o czymś. Piszę o czymś. Śpiewam o czymś. Marzę o domu na wyspie. Śnię
o czym wczoraj śniłeś, opowiadać o czymś, mówić o czymś, dowiedzieć się o czymś, uczyć się o czymś, wiedzieć o czymś, zapomnieć o czymś. Natomiast te czasowniki, które łączą się z biernikiem po przyimku o, nie mają tam tej idei tematu po sobie, przynajmniej w moim odczuciu. Nie są takie stabilne, można powiedzieć, jak ten miejscownik. Czasem są tam takie czasowniki, z którymi zawsze używamy biernika. Na przykład w konstrukcji chodzi o coś. Chodzić to jest ruch, więc od razu myślimy o bierniku i też tego biernika będziemy używać. O co Ci chodzi? Możesz mi to wreszcie wytłumaczyć? Jeśli chodzi o naszą ostatnią dyskusję, to jestem przekonana, że nie miałaś racji. Poza tym pytamy o coś, prosimy o coś, błagamy o coś, czyli bardzo prosimy. Upominamy się o coś, ubiegać się o coś. Jak długo ubiegałeś się o możliwość pobytu w Polsce? Starać się o coś. Staram się o pracę już od kilku miesięcy, ale wciąż nic nie znalazłem. Dbać o coś. Szczerze, nie potrafię dbać o kwiaty. I to jest niestety prawda. Troszczyć się o coś. Troszczę się o zwierzęta. Troszczyć się o dziecko. Bać się o coś. Bać się o zdrowie. Bać się o życie. Albo martwić się o coś. Martwię się o Twoje zdrowie, martwię się o Twoje życie, martwię się o Ciebie, martwię się o Was. Podejrzewać kogoś o coś. Mam nadzieję, że nie podejrzewasz swojego partnera o zdradę. Kłócić się o coś. Moi uczniowie kłócili się o to, czy tam będzie biernik, czy miejscownik. Walczyć o coś. Polki przez długi czas walczyły o prawa wyborcze kobiet. Oczywiście trudno sporządzić całą listę tych czasowników. Trudno powiedzieć, proszę bardzo, oto są wszystkie czasowniki i nie ma już niczego więcej. Bardzo możliwe, że jest jeszcze coś, nie ma tak, że jest pełna lista tych czasowników, bo język jest dosyć nieprzewidywalny i trudno mieć listę wszystkich zupełnie w 100% wyrażeń i czasowników, z którymi używamy biernika lub miejscownika. To są jednak te, można powiedzieć, najczęstsze. Znalazłam też taką opinię, że używamy biernika wtedy, kiedy ten czasownik jest nacechowany dosyć emocjonalnie, więc jest ta walka, czy kłótnia, czy prośba, błaganie, a miejscownika wtedy, kiedy to jest dosyć neutralne. I myślę, że to może pokrywać się trochę z tym, co ja też Wam powiedziałam, to znaczy neutralny jest ten temat, a to, z czym używamy biernika, jest zmienne, nie jest takim stabilnym tematem. Jest, no właśnie, czymś bardziej emocjonalnym. Pamiętajcie, żeby zawsze zastanowić się, czy tam będzie miejscownik, czy tam będzie biernik, bo nie zawsze są to takie same sytuacje, bo nie zawsze jest tam miejscownik i właśnie bardzo często jest tam biernik. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja Wam się podobała. Koniecznie napiszcie w komentarzu jedno chociaż zdanie z tym o, z tym przyimkiem o, albo z biernikiem, albo z miejscownikiem. Może niech to będzie jakiś nowy czasownik, jeśli taki był dla Was tutaj. Napiszcie zdanie takie, żeby zapamiętać raz na zawsze, kiedy używacie tam biernika, a kiedy miejscownika. Nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału i o polubieniu tego filmiku, jeśli Wam się on podobał. Na tej stronie też, którą znalazłam i której autorka mówi o tej teorii emocjonalności z neutralnością, są też ćwiczenia interaktywne, więc bardzo Wam polecam je zrobić. Wstawiam Wam link tutaj do tej strony w opisie mojego filmiku. A jeśli macie ochotę jeszcze na więcej ćwiczeń i na moje ćwiczenia i na transkrypcję do tego filmiku, to oczywiście zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie
na Patreona. Link do Patreona też jest na dole w opisie tego filmiku. Jeszcze raz bardzo dziękuję z całego serca wszystkim moim patronom. Dziękuję za to, że się tam tak licznie ostatnio zapisujecie i widzieć, że powiększamy tę polską społeczność i że aż tak dużo osób uczy się polskiego. Jest to dla mnie naprawdę bardzo przyjemne. Dziękuję Wam bardzo też za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że nie będziecie już robić tego błędu i że będziecie używać z zbiornikiem albo z miejscownikiem świadomie. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Pa, pa!